Zrobimy tak, że ja będę mówił, a wy proszę w komentarzach odpowiedzcie, jeżeli możecie, lub rodzina się pyta, a co żona na to? Pewnie jeździ non-stop, nic nie robi, żona z dziećmi same płaczą w domu, a on tylko jeździ. Tak było w moim przypadku właśnie. Od 2 wizyt w szpitalu. Widzicie? Pan sobie właśnie teraz nalał kolejne piwko. No i przekraczam granicę słoweńsko-austriacką. To już ostatni dzień mojej podróży do Słowenii. Poniedziałek, dzień powrotu do domu. Ale zanim wrócę, mam dla Was jeszcze coś zaplanowanego. Co dokładnie, o tym przekonacie się w tym odcinku. Tradycyjnie odsyłam Was do poprzednich filmów z tego wyjazdu oraz innych podróży. Wszystkie są poukładane w playlisty. Serbia, Bałkany, Rumunia i wiele innych. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zachęcam, to pomaga mi docierać do nowych osób i rozwijać ten projekt. Dzięki, że jesteście, a teraz zapraszam na ostatni odcinek ze Słowenii. Hvala. Thank you. Dzień dobry, poniedziałek, dzień powrotu. Krótki urlop się skończył, krótki wyjazd się skończył, dłuższy weekend. Ale było bardzo fajnie, bardzo intensywnie, pięknie. Bardzo chciałem podziękować tutaj Państwu, u których mieszkałem. Miałem super mieszkanie, wszystko było na tip-top. Szczerze Wam polecam, blisko Lubliany. Co prawda na wiosce, jak ktoś lubi ciszę, spokój i szybki wypad właśnie do Lubliany, w góry, nad morze. Idealne miejsce. Bardzo im dziękuję, bardzo mieli ludzie. Codziennie wieczorami siedzieliśmy razem, rozmawialiśmy, wczoraj również. A teraz jadę do domu. Ale jadę przez wioski, jadę również po takich trasach widokowych. Mam nadzieję, że się pogoda poprawi, bo ma być ładnie. Tutaj są chmury i mgły, no ale to jest dolina. Widzę, że zauważyłem, że codziennie praktycznie tak jest. Ale to na pewno zaraz będzie dużo ładniej. A dzisiaj jadąc drogami z ładnymi widokami, jeszcze mam kilka miejsc, które chciałbym Wam pokazać. Chciałbym również z Wami porozmawiać troszeczkę. Zrobimy tak, że ja będę mówił, a Wy proszę w komentarzach odpowiedzcie, jeżeli możecie. Będzie mi bardzo miło. Chciałbym kilka kwestii poruszyć i zapraszam do dyskusji, więc zaczynamy. Przejeżdżam właśnie przez małe miasteczko Kamnik. Z tego, co to wyczytałem w internecie, to jest jedno z najstarszych miasteczek w Słowenii. Gdzieś tutaj na wzgórzu, no teraz nie widać, bo jest taka pogoda. Może znajdę na internecie, to Wam rzucę zdjęcie. Znajdują się 2 zamki, jakiś mały grad i wielki grad. Kamnik to jedno z najstarszych miast w całej Słowenii, położone zaledwie 25 km od Lublany. Już w średniowieczu było bardzo ważnym ośrodkiem handlowym na trasie między Lublaną a Celię. A co ciekawe, miało nawet własną mennicę i było siedzibą wielu europejskich rodów arystokratycznych. Miasto słynie z 3 zamków. Najstarszy, Maligrad. To wzgórze z ruinami i wyjątkową kaplicą z kryptą, jedyną taką w całej Słowenii. Właśnie w tym miejscu wiąże się najbardziej znana legenda o Kamniku. O hrabinie Weronice, pół kobiecie, pół wężu, która do dziś ma pilnować ukrytego pod zamkiem skarbu. Drugi zamek, Starigrad. To ruiny na wzgórzu Bergantowym, skąd rozciąga się przepiękny widok na całe miasto, a trzeci zamek, zamek Zaprice, zachował się w bardzo dobrym stanie i mieści dziś Muzeum Lokalnej Historii. Kamnik to jednak nie tylko zamki, to także piękna średniowieczna ulica Sutna z zabytkowymi domami i kościołami, franciszkański klasztor ze świątynią świętego Jakuba i niesamowity klimat małego historycznego miasteczka. Jeśli będziecie kiedyś w Słowenii, naprawdę warto tutaj zajrzeć, choćby nawet na krótki spacer, bo to jedno z tych miejsc, które wciąż skrywają w sobie dawne legendy i tajemnice. No słuchajcie, jest to, na co czekałem. Zobaczcie, co się robi. Robi się pięknie. A wracając jeszcze do tego miejsca, gdzie spałem, zaprosili nas właśnie, żebym przyjechał tam z żoną i z dziećmi, z całą rodziną. I rozmawiałem z żoną wczoraj, chyba tam się wybierzemy. Może jeszcze w tym roku, jak nie to w przyszłym. Mają też pokoje 4- i 5-osobowe. A jeszcze a propos żony i rodziny, bo nagrywając te filmy na YouTubie, ktoś to ogląda i często moi znajomi lub rodzina się pyta, a co żona na to?
A ja mówię, a co ma być? Bo nie rozumiem. Po pierwsze, ktoś jak to ogląda na YouTubie, wydaje mu się, a pewnie jeździ non-stop, nic nie robi, żona z dziećmi same płaczą w domu, a on tylko jeździ. Tak naprawdę to w maju byłem na weekend i teraz we wrześniu na weekend. To są 2 wyjazdy. Oprócz tego jest czerwiec, to rzeczywiście jest dłuższy wyjazd, to jest tygodniowy, plus tam 2-3 dni, jak mamy święto jakieś w środę, w czwartek, to z chłopakami tak od lat jeździmy. Także to jest jedynie taki w roku dłuższy wyjazd, który mamy planowany od jakiegoś czasu. To jest po pierwsze, a po drugie, no przecież co w tym takiego jest złego, jak na przykład żona jeździ tam gdzieś z koleżankami, też wyjeżdżają sobie na weekend, ale widok piękny. Bo to nie jest na YouTubie, ale że ja wrzucam filmy na YouTube'a, no to ktoś sobie może pomyśleć, że jeżdżę non stop. No nie, no tak nie jest, no 2 weekendy w roku, no to chyba nie jest tragedia. A zresztą moja żona sama mnie nawet namawia do tego, sama mi powiedziała, teraz jedź. Ona wie dobrze, jak bardzo mi to pomaga. Myślę, że tu nie ma najmniejszego problemu. W związku się powinniśmy dogadywać, tak uważam. Kobieta również nie powinna blokować faceta, takie jest moje zdanie. Jeżeli ma jakąś pasję, to przecież nic się nie stanie, jak go 2-3 dni w domu nie będzie, prawda? A jeszcze jest jedna kwestia. Tam pod filmem jak w Serbii byłem samotnie właśnie w maju, też na weekend, tak jak teraz, to tam się kilka osób odpaliło, bo podziękowałem w filmie żonie, że mi pozwala wyjeżdżać. No przecież to nie chodzi o to, czy mi pozwala, czy nie. Nie klękam na kolanach i proszę, puść mnie, puść mnie. Tylko po prostu dogadujemy się, no tak powinno być w związku moim zdaniem, prawda? Co to za problem, że ja nie chcę tu jakoś tak zabrzmieć, nie wiem jak to wytłumaczyć, no. Po prostu u mnie to nie ma problemu z żadnego problemu, czy ona gdzieś jedzie, czy ja gdzieś jadę. Tak to powinno wyglądać i tak większość naszego urlopu, większość czasu spędzamy razem, wszyscy z całą rodziną. Także dziękuję jeszcze raz żonie, dzieciom, bo wiedzą, że mi to bardzo pomaga, że bardzo to lubię, że kocham, uwielbiam to. Jak 2 razy do roku sobie wyjadę na weekend gdzieś sam, myślę, że się nic nie dzieje. Także nie stresujcie się tam co niektórzy. Aha, jeszcze ktoś tam pisze, że żona ci musi pozwolić, co to ma znaczyć. Po prostu wsiadam i wyjeżdżam, nie pytam o zdanie. No nie, no moim zdaniem to jest takie podejście, to jest chore totalnie, no. Po to jesteśmy razem, żebyśmy się... My to na przykład z żoną robimy tak, że zawsze sobie ustalamy wcześniej, a w przyszłym roku to, w przyszłym roku tamto, może tu pojedziemy, może tam pojedziemy, a tu bym chciał na przykład sam pojechać, nie ma problemu. To żona mówi, a to my chcemy z dziewczynami jechać gdzieś wtedy, akurat na weekend nie ma najmniejszego problemu. No przecież to jest normalna rzecz. Normalna rzecz. Tak naprawdę to właśnie chcę namówić żonę, bo ona tak na razie jest na 2 razy. Była ze mną tam kilka razy, tylko się przejechać tak na 2-3 godziny. Ale chcę ją namówić właśnie, żeby pojechała ze mną na taki weekend i zobaczyć jak to pójdzie, bo może jej się spodoba. Już w tym roku było bardzo blisko, bo już naprawdę ten do Serbii co jechałem, to już mieliśmy jechać razem. No ale to różnie jest właśnie z urlopami, z pracą. No i też mamy swoje prywatne wyjazdy, wiecie, do Polski często na jakieś tam ważne spotkania rodzinne czy coś. Do tego dochodzą urlopy rodzinne, więc też dni urlopowych nie ma za dużo. Teraz we wrześniu, no teraz było ciężko, bo za niedługo też jedziemy razem z dziećmi do Polski. Ale spróbuję ją namówić i spróbuję zrobić właśnie taki wyjazd pierwszy. Może jej się to spodoba i może niedługo będziemy razem jeździć. Ciekawe, ciekawe. Sam nie wiem jakby to było. Musielibyśmy spróbować. To znaczy ja uwielbiam jeździć samemu. Tak na 2-3 dni jeszcze z drugą osobą z tyłu nie jeździłem z plecaczkiem. To wtedy to nie jest takie łatwe jak się jeździ samemu. Ale muszę ją namówić. Przynajmniej może na krótki wypad, na 1 dzień, na noc i z powrotem na drugi dzień wrócić. Strój już cały ma, bo już kupiliśmy niedawno. Także może niedługo będziemy jeździć razem. No zobaczymy. Kwestia jeszcze teraz moich wyjazdów. Po pierwsze chciałem się zapytać, jak Wam się podobało cały ten wyjazd do Słowenii teraz. W maju byłem w Serbii również samotnie. Bardzo podobny wyjazd, ponieważ też kilka dni, tak jak teraz. Także napiszcie mi w komentarzach, jak Wam się to podobało. Czy Wam się podobało w ogóle nagrywanie tego typu, jak mówię do kamery. Tak samo pytałem właśnie pod filmem z Serbii.
Zobaczcie jaki widok piękny na dwa kościoły. Ciekawe czemu dwa stoją obok siebie. Czy to jest jakaś kapliczka? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Zrobię film na pewno z podsumowania całego sezonu. Nie wiem, który wejdzie wcześniej, czy ten co teraz, czy już wcześniej wrzucę jakiś. Pewnie zrobię najpierw Słowenię, a później z podsumowania sezonu. Także też tam będę was prosił o komentarze, co wy o tym myślicie. Ten sezon mój był w ogóle przełomowy, totalnie przełomowy, ponieważ zacząłem to nagrywać. Tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, nie był ten kanał na YouTubie w ogóle planowany. Wrzuciłem sobie tylko filmiki z Rumunii, żeby mieć pamiątkę, a tu się okazuje, że dosyć dużo osób pisze, że im się to podoba, subskrybuje, komentuje. Bardzo fajnie, jest mi bardzo miło. I sprawia mi to niesamowitą frajdę, więc nagrywam dalej te moje wyjazdy. A wy napiszcie mi w ogóle, co o tym sądzicie i co wam się podoba, co wam się nie podoba, co byście zmienili, jaki macie pomysł w ogóle na coś, co mógłbym zmienić, bo to mi na pewno pomoże. I następna kwestia, lubię na takich wyjazdach odkrywać miejsca takie mniej popularne może, które nie są często na kanałach motocyklowych, to znaczy z podróży motocyklowych często omawiane. I na przyszły sezon mam w głowie kilka takich miejsc, kilka takich państw, które chciałbym odwiedzić, trochę nietypowych. Bardzo chciałbym je zobaczyć trochę z innej perspektywy, a jeżeli macie jakiś pomysł lub miejscówkę, którą chcielibyście zobaczyć, o której myślicie, że może być ciekawie, a praktycznie nikt tam nie jeździ lub ma bardzo mało osób, to dajcie znać, może czymś się zainspiruje. Ja już w głowie mam kilka pomysłów, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, no bo to wiadomo, trzeba mieć urlop, czas i tak dalej. Ale napiszcie mi po prostu, co byście chcieli zobaczyć lub jakiś pomysł na wyjazd. Teraz podczas tego wyjazdu raczej pokazywałem miejsca takie popularne, bo ja lubię w takie miejsca również jeździć, no bo chcę je zobaczyć, bo skoro tyle osób tam było i mówi, że jest pięknie, to też chcę to zobaczyć. Ale też szukam takich ciekawych miejsc, może właśnie zainspirowaliście się czymś, może czegoś nie wiedzieliście, zobaczyliście jakieś nowe miejsce i w tym filmie jeszcze wam takie pokażę i to zaraz, za niedługo nawet, bo wiem, że pod filmami z Rumunii na przykład kilka osób mi napisało, że fajnie, nawet nie wiedziałem, że takie miejsce w Rumunii jest, dzięki tobie tam pojechałem. Także spoko, cieszy mnie to i dajcie znać, co wam się najbardziej podobało tutaj w tej Słowenii. Oczywiście byłem tylko kilka dni, więc zdecydowanie za krótko, no, zwiedziłem tylko kilka miejsc, ale jeszcze za chwilę zobaczycie kilka fajnych miejsc. Jadąc dalej w stronę domu, zatrzymałem się w miejscowości Zalec. Nie bez powodu, bo w samym centrum tego miasteczka kryje się coś naprawdę nietypowego i wyjątkowego. Podjechałem motocyklem pod park tuż obok tego miejsca i zaraz wam je pokażę. Powiem tylko tyle, czegoś takiego zupełnie się nie spodziewałem, a wy widzieliście coś podobnego w innych miastach? Dajcie znać w komentarzach i koniecznie napiszcie, co o tym sądzicie. Kupiłem sobie kawkę na wynos, dwie muffinki we folii, bo tylko takie mieli niestety, ale chcę się tutaj przejść, czekajcie, obrócę kamerę. Idę w to miejsce jeszcze sobie tam posiedzieć chwilę i w filmie wam coś pewnie opowiem o tym miejscu. No zobaczcie. To jest takie miejsce w centrum miasta, na rynku. Tutaj jest woda, w której pukacie sobie kufle. Tutaj macie pipy. Podchodzicie do każdej z nich. Możecie sobie nalewać piwo jakie chcecie. Tu są różne rodzaje piwa oznaczone. Tutaj właśnie sobie pan nalewa teraz. I tutaj możecie siedzieć na tych ławeczkach, tak jak ci państwo tam właśnie, lub tam na ogrodzie i pić sobie piwo. Coś pięknego. Tam z przodu się kupuje, właśnie tam jest kasa. Są tam różne ceny. Już tam na filmie pokażę wam, bo zrobiłem zdjęcie. I na przykład tam za jakąś sumę możecie mieć na przykład 6 piw. Czy tam 8, czy tam ile. No tam jest wypisane co i jak. Fajne miejsce w centrum miasta. Super sprawa. Szkoda, że nie mogę się napić, nie mogę nic spróbować.
no bo muszę jechać dalej motocyklem. Krótkie sprostowanie. W tej wodzie chyba się nie puka tych kufli, bo tu widziałem, jak pan to zrobił. Ale tutaj właściciel tego miejsca, albo ten, co pan tu pracuje, pokazał mu, że te kufle się puka tu, bo tu jest nawet oznaczone. No ale nieważne. W każdym bądź razie fajne miejsce. Widzicie? Pan sobie właśnie teraz nalał kolejne piwko i siedzi tutaj z żoną, rozmawiają. Podoba mi się, fajnie. Ponieważ nie mogę pić piwa podczas jazdy, kupiłem sobie tam w tym sklepie 3 takie na próbę. Zapłaciłem za te 3,9 euro. Zaraz je spakuję do kufra, zabiorę ze sobą i spróbuję w domu. Ale ciekawe miejsce, no nie? No wyjeżdżam już teraz z tego miasteczka, jadę dalej. Piwa nie spróbowałem, spróbuję w domu. A propos w ogóle piwa i takiego jedzenia. Ja staram się zdrowo odżywiać, w ogóle piwa nie piję w domu. Chodzę regularnie na treningi, trenuję boks, ale jak mam taki wyjazd, to nie wiem, jakoś tak jest, że przez te kilka dni sobie popuszczam i to się napiję piwa, to zjem jakieś właśnie takie jedzenie niezbyt zdrowe, ale myślę, że się nic nie stanie, no nie, jak sobie kilka dni popuszczę. Zaraz się to odrobi w treningach z powrotem. Naszła taka refleksja, jak mówiłem o tym piwie i o jedzeniu, że jak to jest z człowiekiem, przynajmniej ze mną tak było, mówię, nie wiem, na pewno nie wszyscy, ale większość z nas w ogóle nie dba o siebie. I u mnie też tak było, dawniej w ogóle nie dbałem o siebie, w ogóle niczym się nie przejmowałem. Do momentu, jak organizm zaczął protestować, 2 wizyty w szpitalu i wtedy dopiero do człowieka przychodzi, co ty ze sobą robisz? Przecież masz dla kogo żyć, masz rodzinę, która cię kocha, ty ją kochasz. Weź się za siebie, chłopie, bo to się źle skończy. I tak było w moim przypadku właśnie. Od 2 wizyt w szpitalu zacząłem naprawdę uważać na to, co jem, zacząłem trenować i czuję się o niebo lepiej. Dlaczego człowiek wcześniej o tym nie myśli? Nie wszyscy oczywiście, bo są wszyscy, którzy bardzo zdrowo się odżywiają i zdrowo żyją, a ja niestety byłem bardzo zaniedbany, ale na szczęście mam to za sobą już. Dwa dni przed tym wyjazdem zakupiłem sobie te podwyższenia do kierownicy SW Motecha 2 cm. Kierownicę mam teraz 2 cm wyżej i powiem wam, że założyłem to, przejechałem się nim i tak myślę, chyba nic wielkiej różnicy nie ma. No było wyżej troszkę, ale nie zwróciłem uwagi na to, żeby było coś od razu lepiej, nie? Ale po tych kilku dniach teraz po Słowenii powiem wam, że to jest super sprawa, naprawdę. Zrobiłem już teraz jakieś, nie wiem, 1500 km i ja zawsze tą pozycję na tym motocyklu miałem idealną, a teraz mam jeszcze lepszą. W ogóle się nie męczę, kompletnie się nie męczę. Całymi dniami jeździłem po 12 godzin. Wiadomo, że nie cały czas 12 godzin na motocyklu, no ale od 8 rano do 8 wieczór codziennie. I w ogóle nie byłem zmęczony, ręce mnie nie bolały. Naprawdę super sprawa. Bardzo żałuję, że tak późno mogłem to już założyć. Na początku sezonu tak się długo zastanawiałem, czy warto, czy nie warto. Ale jestem bardzo zadowolony. Dużo lepsza pozycja. I co jeszcze? One kosztują chyba około 60 euro, chyba 58, a ja znalazłem na SW Motech na ich stronie za 38 niby jakaś tam kategoria B, że mogłoby być porysowane, tam pisało nowe, wszystko tylko z jakimiś uszkodzeniami. Powiem wam, że kupiłem tą tańszą za 38 i w ogóle nic nie znalazłem, żeby było porysowane. Jedna mała ryska gdzieś tam jest, gdzie kierownica jest zamocowana, także w ogóle tego nie widać. Także jestem mega zadowolony. I na mój wzrost 186 to te podwyższenie 2 cm idealnie. Super, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dajcie mi znać, czy byliście w Słowenii i czy wam też tak bardzo się podoba ten kraj jak i mi. Jeśli tak, które miejsce najbardziej? Bo ja osobiście najbardziej mi się podobało właśnie tam w górach Mangarska Cesta.
szczególnie u samej góry, jak jest pogoda. No mi się udało z pogodą super, także cały w ogóle ten weekend mi się udało z pogodą. Wczoraj było tylko pochmurzone, zachmurzone, ale nie padał deszcz. W ogóle tak teraz sobie myślę, że cały ten sezon byłem w Serbii na dłuższy weekend, w ogóle nie padał deszcz, na powrocie tylko, ale wtedy już jechałem autostradą, więc nieważne. Później byliśmy na Bałkanach, tak samo, raz chyba tylko przez chwilkę pokropiło, mieliśmy 12 dni pięknej pogody, no i teraz w Słowenii również mam piękną pogodę cały czas, także naprawdę mam dużo szczęścia w tym sezonie do pogody. Cały ten rok 2025 spędziłem na Bałkanach. Tak to jakoś wyszło, ale fajnie, bardzo fajnie. Jeszcze tu wrócę na 100% w te regiony. Bardzo lubię ten region Europy, naprawdę, bardzo lubię. Byłem tam w Alpach oczywiście, też w Dolomitach, Włochy, no przepięknie tak samo. Ale Bałkany mają to coś do siebie, wiecie co? To, że tu jest jeszcze taka trochę, może w Słowenii nie aż tak, ale tam niżej, taka trochę wolność, nie wiem jak to określić. Nie jest to wszystko takie rygorystyczne, wszystko zakazane, tak jak w Austrii na przykład. W Austrii musicie iść dokładnie tą ścieżką, którą wytyczył jakiś urzędnik w mieście i nie wolno ci zboczyć nawet na sekundę na bok, bo od razu jest mandat, pójdziesz do więzienia na 200 lat. Wszystko idzie tak jak oni chcą. Ma to swoje plusy, bo ja lubię tak jak jest porządek, poukładane wszystko, ale bez przesady. A tu Bałkany mają takie coś w sobie fajnego, że jedziesz sobie gdzieś jakąś drogą, widzisz jakieś polne dróżki boczne, możesz sobie tam motocyklem pojechać, nikt cię nie okrzyczy, możesz sobie rozbić namiot, możesz sobie tam posiedzieć, pooglądać piękne widoki. W Austrii jak jedziecie asfaltowymi drogami i jest jakaś boczna droga, to nie znajdziecie ani jednej drogi, żeby nie było zakaz ruchu, ani jednej. Wszędzie jest zakaz, tylko i wyłącznie asfaltowymi drogami. A te Bałkany mają to i jeszcze co jedno, super jedzenie, super ludzie i jeszcze troszeczkę taniej, nawet dużo taniej, tam szczególnie na południu, niż tutaj w Europie Zachodniej. Także lubię ten region. Powiem wam, że przejeździłem teraz w tym sezonie wszystkie kraje bałkańskie i wrócę tu na pewno jeszcze nie raz. Podoba mi się tutaj. Aha, jeszcze jedno. Pod filmami z wyjazdu naszego na Bałkany bardzo dużo osób pisało bardzo negatywne opinie o Albanii, o ludziach, że mieli tam różne sytuacje jakieś w Albanii smutne, jakieś tam, nie wiem, no ogólnie negatywnie, nie? Ja nie wiem, powiem wam szczerze, byliśmy tam w sumie najdłużej, z tych wszystkich dni to najdłużej byliśmy właśnie w Albanii. Objeździliśmy praktycznie cały kraj od góry do dołu i ja nie wiem, czy ja mam szczęście do dobrych ludzi, czy o co chodzi. Ani raz nie mieliśmy w ogóle jakiejś negatywnej sytuacji z ludźmi, z policją, z czymkolwiek, z hotelami, z restauracjami, ze stacjami benzynowymi, w ogóle. Ja nie wiem, może miałem szczęście po prostu, znaczy my, bo wtedy byliśmy całą grupą, może mieliśmy szczęście, ale bardzo dużo osób pisało negatywnie o Albanii, o ludziach. Nie wiem, no ja nie mówię, że kłamią, no nie, no bo skoro mieli takie sytuacje, to znaczy, że tak było. Ale ja na szczęście takich sytuacji w ogóle nie miałem. O Jezus, jaki piękny widok, ale fajnie. Ale fajnie. Ale fajnie. Ja chcę tu jeszcze jeździć tydzień czasu. Szef, jak to oglądasz? Nie mógłbym sobie tak jeździć z miesiąc i nie chodzić do pracy? Byłaby taka możliwość, tylko pasowałoby, żebyś mi jeszcze wypłacił za ten miesiąc. Dobra, Rafał, koniec marzeń. Wracaj do domu i do roboty. Już koniec w tym roku wyjazdów. Albo wiecie co zrobię? Pogadam z szefem. Wyobklejam cały mój motocykl reklamą naszej firmy, bo nasza firma jest top. I będę jeździł po Europie, on mi będzie płacił, ja go będę reklamował, dobra? Chyba, że zróbmy tak, że może ktoś z was ma ochotę mi płacić za jazdę po Europie. Ja sobie wyobklejam cały motocykl waszym firmą. Tak mi będziecie tylko płacić co miesiąc. To ja będę jeździł, reklamował was wszędzie. Dobra, możemy tak zrobić? Jak ktoś jest chętny, to piszcie tam do mnie. Znajduję się teraz w
w miasteczku Sloweńska Bystrica. Z tego co tam czytałem, to też jest jakiś zamek podobno w tym miasteczku. Jest to jakieś małe miasteczko, mniej znane turystycznie niż Bled na przykład, czy Piran. Kolejnym przystankiem po drodze była Sloweńska Bystrica. Spokojne, urokliwe miasteczko w północno-wschodniej Słowenii, położone u stóp pasma Pohorie. To jedno z tych miejsc, które zaskakują klimatem. Wąskie uliczki, piękny rynek i zamek z XVII wieku otoczony parkiem, w którym można chwilę odpocząć od drogi. Miasto ma długą historię, pierwsze wzmianki o nim pochodzą już z XIII wieku, a przez wieki było ważnym punktem handlowym na trasie między Mariborem a Lublaną. Dziś to raczej spokojne miasteczko, ale pełne uroku i zabytków. Idealne miejsce na krótki przystanek, żeby złapać oddech, napić się kawy i po prostu nacieszyć się chwilą. Jak już tutaj jestem, to sobie zajadę do piekarni po coś dobrego na później. I wezmę może do domu jakieś ciasteczka na próbę. Jakieś słodycze słoweńskie, bo nie próbowałem jeszcze w ogóle. Znajduję się teraz w mieście Maribor. Przejeżdżam przez centrum. Troszkę tam w filmie opowiem wam o tym mieście. A teraz dojechałem do Mariboru, drugiego co do wielkości miasta w Słowenii. Położony nad rzeką Drawą, otoczony winnicami i górami, ma niesamowity klimat. To tutaj rośnie najstarsza winorośl na świecie. Ma ponad 400 lat i wciąż rodzi owoce. Spacer po starej dzielnicy Lent to świetny sposób, żeby poczuć atmosferę tego miasta. Kamieniczki, knajpki nad rzeką i spokojny rytm miasta. Maribor to idealne połączenie historii, przyrody i dobrej energii. Idealne miejsce, żeby zakończyć podróż po Słowenii, a ja zaraz wjeżdżam do Austrii. Nawigacja i planowanie podróży. Ja się zbieram już od jakiegoś czasu, żeby zrobić film na ten temat. Już pewnie tam wspominałem gdzieś wcześniej. Czasami mam tutaj nawigację, tak jak widzieliście pewnie na niektórych ujęciach. Mam tą Garmina, Kalimoto i czasami tu jeszcze w tle odpalone jest Google Maps. Może wam się to wydawać, że to jest jakiś kompletny chaos. Jedna mi pokazuje w prawo, druga w lewo, trzecia mówi jedź prosto. Ale to nie jest chaos. To co ja mam w głowie, to co ja chcę, tam gdzie ja chcę jechać, to ja wiem gdzie chcę jechać i wiem której nawigacji słuchać w danym momencie. Ale dlaczego właśnie tak robię? To nagram film osobny i ogólnie o planowaniu podróży, o pakowaniu, o takich sprawach. Dlatego prosiłbym, że jeżeli macie jakieś pytania, to jest bardziej do takich osób mniej doświadczonych, podejrzewam, ci co chcą gdzieś się dopiero pierwszy raz wybrać, albo planują jakąś... Ci co chcą się dopiero gdzieś pierwszy raz wybrać, albo planują gdzieś jechać po raz pierwszy, to jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja chętnie te pytania sobie gdzieś tam zanotuję i później jak będę robił taki film ogólny o planowaniu podróży, o nawigacjach, jak ja to robię, jaki to jest mój system, to będę mógł w tych posiłkować się tymi waszymi pytaniami. Także zapraszam do komentowania i zadawania różnych pytań, jeżeli macie na jakikolwiek temat, na temat właśnie ogólnie na temat podróży, motocykli, planowania, pakowania się itd., itd. A widzicie, tak jak tutaj właśnie, jedna nawigacja mi pokazuje skręć w lewo, a ta mówi skręć w prawo. No ale ja jadę w prawo, a dlaczego tak? No właśnie, to teraz mi się nie chce tłumaczyć, bo to jest za dużo tłumaczenia, ale zrobię osobny film na pewno. Pewnie dopiero w zimę, jak się sezon skończy. Słowenia, mały kraj, piękne góry, morze, miasta, zamki, jaskinie, wszędzie blisko. Bardzo dobrej jakości drogi, pełno zakrętów. Inaczej raj dla motocyklistów. Jeszcze w moim przypadku mam ten plus, że mam naprawdę niedaleko z okolic Wiednia. Rozmawiałem z chłopakami z Polski, tam jak byłem na Logarskiej Dolinie. Oni byli z Gdańska całą grupą, no to mówili, że oni mają troszeczkę ciężko z tego względu, że mają bardzo daleko gdziekolwiek tutaj właśnie w góry jechać w Europie. Tam u siebie to jedynie Norwegia, Finlandia, Szwecja, no ale też mówili, że wyprawa jest już przez Bałtyk, Litwą, Łotwą, Estonią, no to trzeba daleko jechać. Także oni narzekali, że niestety jak chcą gdzieś tutaj pojeździć po Alpach, no to mają bardzo dużo jazdy autostradami.
No i rzeczywiście tak mają. Ja mam to szczęście, że mieszkam tu obok Wiednia i naprawdę mam blisko do Słowenii, do Chorwacji, w Alpy. W 5 minut od domu mam już ładne widoki w Austrii. Także naprawdę to jest, jeżeli chodzi o motocykl, to jest naprawdę fajne miejsce. Do Włoch blisko, w Dolomity przecież, do Bośni. Kilka godzin jestem praktycznie w każdym kraju takim bardzo atrakcyjnym dla motocyklistów. I nie tylko oczywiście, dla zwiedzających, dla turystów również. Jeszcze dwa słowa a propos samotnych podróży. Bardzo lubię tak jeździć. Są tego plusy i minusy. Więcej moim zdaniem plusów. Takich, że nie muszę na nikogo się oglądać. Jeżeli ja sobie coś źle zaplanuję, to jestem tylko ja poszkodowany. Nie jestem uzależniony od nikogo innego, bo każdy lubi co innego, każdy jeździ swoim tempem. Mogę się zatrzymywać gdzie chcę, jeść co chcę. Mogę sobie zatrzymywać się właśnie na nagrywanie, tak jak teraz. Wybieram sobie nocleg taki, jaki mi pasuje. No po prostu nie muszę się na nikogo oglądać. Lubię jeździć w grupie, ale wtedy kosztuje mnie to trochę więcej nerwów, no bo ja jestem bardzo taki, nie wiem jak to powiedzieć, odpowiedzialny. Bardzo bym chciał, żeby wszystko było zawsze na tip-top, dopięte na ostatni guzik, żeby wszyscy byli zadowoleni. Wiem, że tak nie można, że jak się nie da, ale ja mam taki charakter. I jak coś pójdzie nie tak, to mnie to strasznie męczy później. A jak jestem sam, to po prostu nie muszę się tym martwić. Także bardzo lubię. Jedyny minus jest taki, że no, gdyby się coś stało, no to wtedy rzeczywiście druga osoba ci od razu pomoże. Ale staram się bardzo rozsądkowo do tego podchodzić, nie pchać się w miejsca, w których nie jestem pewny, z których mogę nie wyjechać. No i druga sprawa, jeżdżę raczej po Europie, no po cywilizowanych krajach, tutaj raczej nie ma problemu z tym, żeby wezwać pomoc. No ale różne przypadki chodzą po ludziach. Ale bardzo lubię tak. Jedynie co, to myślę o tym, żeby sobie kupić jeszcze taki lokalizator GPS, żeby rodzina miała na bieżąco informacje, gdzie jestem i w razie czego, nawet jakby mnie motor przygniótł czy coś, no to żebym mógł sobie nacisnąć guzik i wtedy wzywacie pomoc. Także myślę o tym, ale to bardziej chyba jak gdzieś bym się wybrał, jakbym gdzieś się kiedyś chciał wybrać w jakieś kraje trzeciego świata, może kiedyś się uda, ale tu po Europie to raczej nie ma z tym problemu. Także napiszcie mi, kto lubi właśnie też tak jeździć samotnie. Ja bardzo lubię. No i przekraczam granicę słoweńsko-austriacką. Jestem już w Austrii. A skoro jestem już w Austrii i za niedługo wskakuję na autostradę, bo za Gracem mam zaplanowane wjechać w autostradę, to bardzo krótkie podsumowanie. Weekend w Słowenii bardzo intensywny, co prawda krótko, ale było super, mi się bardzo podobało. Nie wiem, czy Wam się podobało, ale mi się bardzo podobało. Dajcie znać w komentarzu. I szczerze polecam ten kraj. Naprawdę nie będziecie tego żałować. A z Wami się widzę już niedługo w jakimś kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?